ta wkładka chyba będzie najmniejsza i najbardziej naturalna, prawda? No nie, z tego co też wcześniej mówiliśmy, proszę, Pani popełnia typowy błąd dla pacjentek. Pacjentki wybierają oczami tak jak wybierają na przykład sukienki i starają się ocenić, który implant im się najbardziej podoba. Z jednej strony jest to bardzo naturalne, ale z drugiej strony akurat w przypadku implantów jest mylące, bo tego implantu nie nosi się na sobie, tylko w środku. W związku z czym nie należy się skupiać nad tym, czy mi się podoba implant, tylko nad tym, jak będą wyglądały i czy będą mi się podobały moje piersi po powiększeniu. A to nie jest dokładnie to samo, co Pani obserwuje. W związku z czym jakby też i funkcją doktora i taką zaletą konsultacji jest możliwość zobaczenia, jak to będzie wyglądało nie tutaj, czy mi się podoba, czy nie, tylko jak będzie moja pierś, czy pierś zbliżona w wyglądzie do mojej, wyglądała po powiększeniu, bo ona wygląda zupełnie inaczej. To nie chodzi o to, żeby się podobał implant, tylko żeby się podobała pierś po powiększeniu. I to, co się widzi tutaj, dobrze wygląda w środku, na zewnątrz nie i nie zawsze jest tak, zwłaszcza jak się ma własne piersi, że to dokładnie będzie tak, jak to Pani widzi. Najbardziej naturalnym kształtem będą się charakteryzowały te piersi, które są powiększone za pomocą implantów anatomicznych. I to jest też tak, też pokażę jedną rzecz, część pacjentek się obawia, że jeśli się zdecyduje na tego typu implant, to że u góry nic nie będzie, że to, na czym im zależy, czyli pełny dekolt, pełen push-up, że tego nie będzie. Jak Pani się przyjrzy tej pacjentce, która ma własne piersi, wcale nie są takie małe, ale to, co najbardziej jej przeszkadzało, to, że jak założy na przykład taką sukienkę na gumkę, to że tu jest płaski, prawda? Część z takich pacjentek właśnie bardzo się obawia, że decydując się na implanty anatomiczne, nie uzyska tu wypełnienia. Uzyska, bo tak jak widać, prawda, jest pełniejsze, a jeszcze lepiej widać na półprofilu. Widać, że się zrobił dołek? Typowy. Ładne piersi, nie są opuszczone, ale tak jak to bywa często po karmieniu, oparł się gruczoł o fałd i u góry się robi taka zagłębienie dołek. Takie pacjentki się właśnie, tak jak powiedziałem, obawiają, że to się nie wypełni. Wypełniło się? Wypełniło się tylko na taki łagodny skos, który jest charakterystyczny dla naturalnej piersi, a nie na push-up. Gdybyśmy to powiększyli implantami okrągłymi, bo na przykład tak byłoby lepiej dla pacjentki w znaczeniu bardziej jej by się podobało, bo to nie jest medyczna ocena, to wtedy pierś by się układała na okrągło. Niezależnie od wszystkiego, jeśli do takich piersi w ten sposób powiększonych dołożymy jeszcze push-up stanik, to będą bardzo pełne u góry, a i tak nie jest tak, że są tutaj płaskie. Mają tylko inny kształt, łagodny skos, a nie pełna wypukłość. Jest to kwestia też i gustu, i jakichś tam wpływów kulturowych, bo wiadomo, że podoba nam się to, co widzimy w telewizji, co widzimy w modzie, więc to też ma duży wpływ na to, jak pacjentki potem dobierają do siebie implanty.